Siema, z tej strony Yaocin. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak możecie trenować swój aim, by być lepszym graczem w produkcjach typu CS czy Valorant. Jeżeli interesujesz się tego typu grami i chciałbyś się stale rozwijać, to ten materiał na pewno Ci pomoże. Zaczynajmy. Sam trenuję swojego aima od paru miesięcy i ciągle widzę progres. Grałem w mnóstwo gier typu FPS, w których mam zapewne powyżej 10 000 godzin, gdzie zawsze utrzymywałem się w czołówce rankingów. W ostatniej grze, której poświęciłem sporo czasu, zostałem nawet wicemistrzem świata podczas lanowego turnieju w Tajlandii. Mimo wszystko nadal zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo rzeczy, nad którymi muszę pracować i jednym z nich na pewno jest aim. Nigdy nie miałem z nim problemu, ale uważam, że zawsze znajdzie się miejsce na progres. Szczególnie jeżeli chciałoby się konkurować na najwyższym możliwym poziomie. Wszystkie klipy, które teraz widzicie w tle, należą do mnie i są nagrane po około 30 godzinach, które spędziłem w CSGO. Nigdy wcześniej nie grałem w tę grę. Zdaję sobie sprawę, że mój aim na nich nie jest perfekcyjny, ale jest on taki, a nie inny tylko i wyłącznie dzięki trenowaniu w programie Kovac 2.0 Demeta, który możecie zakupić na Steamie. Kosztuje on około 36 zł. Co prawda, klipy te nie są jakieś niesamowite, ale mimo to po udostępnieniu ich na moim fanpage'u czy Twitterze napisało do mnie wiele osób, które stwierdziły, że strzelam od nich lepiej, mimo że posiadają one tysiące godzin w CS-ie, a ja zaledwie 30. Dobra, ale zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest Kovac? Jest to aim trainer, czyli gra, w której możecie po prostu trenować swojego aima. By trening ten jednak był skuteczny, należy wiedzieć, jak to robić. Ja od początku swojej przygody z tą grą miałem przyjemność trenować z jednymi z najlepszych graczy Kovaca na świecie, dzięki czemu nie spędziłem w nim bezsensownie czasu, a faktycznie produktywnie trenowałem. Dzięki temu szybko zrozumiałem, w jaki sposób używać tego programu i jakich zachowań unikać. Już jakiś czas staram się przekazywać tę wiedzę znajomym, których wkręcam w Kovaca, nowym graczom Kovaca, którzy przychodzą na moje streamy i kojarzą mnie ze społeczności, czy na przykład topowym graczom Apexa, którzy pomimo tego, że wbijałem rangę Predator, nadal szukają rozwiązań i osób, które pomogą im rozwijać swojego aima. W Kovacu możecie trenować praktycznie do każdej gry, nieważne czy jest to Fortnite, Apex, Call of Duty czy CS. Znajdziecie tutaj nawet scenariusze stworzone stricte pod dane gry, jak na przykład kopia mapy Aimbots z CSGO wraz ze spray patternami każdej broni. Możecie zatem zapytać, jeżeli jest to takie świetne, to czemu nikt z tego nie korzysta? Otóż wiele proplayerów nieraz grała w Kovaca na streamach. W CS natomiast w workshopie znajduje się mnóstwo mapek, z których korzystają proplayerzy, a które są również dostępne w Kovacu. Same aim trainery też dopiero zaczynają być popularne. Wiele osób też po prostu woli grać w gry i nie interesuje się stricte rozwojem swoich umiejętności. Natomiast topowi gracze mają tysiące lub nawet dziesiątki tysięcy godzin w swoich grach, przez co tak naprawdę również cały czas trenują swój aim. Tyle czasu nie posiada przeciętny zjadacz chleba. W Kovacu natomiast tylko trenujecie aim, także w cudzysłowie nie tracicie czasu na przerwę pomiędzy grami czy rundami. W ciągu 1000 godzin w CS-ie strzelacie tak naprawdę przez około może 100 godzin, dlatego właśnie Kovac pomaga wejść na dany poziom po prostu szybciej. Jeżeli zatem nie macie swojej ulubionej gry lub czekacie na jakąś produkcję, jak na przykład Valoranta, który wyjdzie dopiero w wakacje, albo nie macie po prostu czasu, by grać 10 godzin dziennie jak proplayerzy, to Kovac może być dla Was rozwiązaniem. Rozwiązaniem, który sprawi, że będziecie lepszymi graczami w każdą grę, jaką tylko odpalicie. Sam wiążę swoją przyszłość z grą Valorant i stąd zacząłem grać w CS-a, czy stworzyłem trening w Kovacu pod nową produkcję od Riot Games. W Kovacu można trenować wiele rzeczy. Tracking, który przydaje się przede wszystkim w Apexie, jego przykłady możecie zobaczyć teraz, target switching, który jest mocno potrzebny w Call of Duty czy innych tego typu grach, czy click timing, na którym w głównej mierze opierają się właśnie gry takie jak CS i Valorant. Dlatego właśnie na rozwijaniu click timingu i target switchingu teraz się skupimy. Na tym etapie sporo zależy od Was. Możecie trenować 1 godzinę dziennie, możecie trenować 2 godziny dziennie, możecie trenować 3 godziny dziennie. Ilość spędzonego czasu na trening przełoży się na to, jak szybko rozwiniecie swoje umiejętności. Warto jednak pamiętać o paru rzeczach. Po pierwsze, co za dużo to niezdrowo, dlatego optymalnie byłoby trenować około 2, maksymalnie 3 godzin dziennie. Co więcej, aim to nie wszystko. Ja mając 30 godzin w CSGO mogę mieć bardzo dobre umiejętności mechaniczne, ale brak znajomości map, odpowiedniego timingu i wyczucia sprawia, że czasami ginę od kogoś, kto nie potrafi strzelać, ale po prostu wie, jak grać w CS-a. Dlatego jeżeli macie dostępne na przykład 5 godzin dziennie na granie w daną grę, to warto poświęcić 1 godzinę dziennie na trening aima i rozgrzewkę, 1 godzinę na analizę zagrań swoich czy proplayerów i 3 godziny na granie i trenowanie z kolegami, na przykład komunikacji w zespole. Musicie znaleźć tutaj jakiś balans i skupić się na tym, z czym macie największe problemy. Dobra, zaczynajmy.
Jest wiele bardzo dobrych scenariuszy, w których możecie trenować click timing czy target switching. Tracking pominiemy, ponieważ tak jak mówiłem, nie przyda się on w CS-ie czy Valorancie. Ja jednak na podstawie swoich doświadczeń, czy wskazówek topowych graczy Kowaka, czy też aim trainerów, wybrałem po 10 scenariuszy, które moim zdaniem razem tworzą kompletny trening. Dokładną ich rozpiskę znajdziecie również przy 5. poście pod tym filmem, czy na moim serwerze Discord, na którym odpowiem też na wszystkie wasze pytania. Pierwszy ze scenariuszy to One Wall 6 Targets Extra Small. Starajcie się być tutaj jak najbardziej precyzyjni i z czasem będziecie przyspieszać. Nie skupiajcie się na tym, żeby strzelać jak najwięcej, skupcie się na tym, żebyście mieli około tych 95-100% celności. Kolejny ze scenariuszy to One Wall 6 Target Small i tak jak wcześniej, skupiajcie się na precyzji, nie na szybkości, będziecie przyspieszać z czasem. Następny scenariusz to One Wall 9000 Targets. Tutaj starajcie się zachować pomiędzy 85 a 95% accuracy. Dobrym protipem jest to, żebyście nie flikowali od targetu do targetu, tylko starali się robić płynny ruch myszką i po prostu klikać w momencie, kiedy wasza myszka, wasz crosshair będzie idealnie na targecie. Tamten scenariusz był tak naprawdę tylko rozgrzewką przed One Wall 6 Targets TE. Tutaj starajcie się zachować podobne accuracy jak w poprzednim scenariuszu. Jeżeli macie powyżej 95% accuracy, to znaczy, że jesteście zbyt wolni. Jeżeli poniżej 85%, to znaczy, że musicie skupić się na precyzji. Kolejny scenariusz to One Wall 5 Targets Pass Reload. Tutaj jeżeli chodzi o accuracy, nic się nie zmienia. Ważne, żebyście nie dopuścili do sytuacji, że musicie przeładować swoją broń. Kolejny, jeden z moich ulubionych scenariuszy, Pass Dodge Easy. Jest on bardzo pomocny również do Apexa, jeżeli ktoś chce grać z Wingmanem. Tutaj musicie poruszać się cały czas. Cały czas musicie się poruszać i strzelać do targetów. Jest to podobny właśnie scenariusz do One Wall 5 Targets Passu Reload. I tak jak we wcześniejszym scenariuszu, starajcie się nie dopuścić do sytuacji, że musicie przeładować swoją broń. Kolejny scenariusz jest bardzo przydatny, jeżeli chodzi o pistoletówki, czy w CS-ie, czy w Valorancie. Jest to Pistol Strafe Gallery Sparky. Tutaj musicie poruszać się cały czas, tak jak w poprzednim scenariuszu. Movement połączony z celowaniem. Starajcie się nie ładować swojej broni i zabić jak najwięcej targetów. Teraz dwa scenariusze, o których tak naprawdę niewiele można powiedzieć. Reflex Flick Hard i Reflex Flick Easy 250 ms. Tutaj po prostu musicie flikować. Jak najszybciej, jak najwięcej targetów zniszczyć. To po prostu ćwiczy wasze fliki, nic więcej. Ostatni scenariusz, jeżeli chodzi o click timing, jaki dla was przygotowałem, to Bounce 180. Ten scenariusz może być dla was bardzo ciężki, ponieważ jest on totalnie inny od pozostałych scenariuszy, które dla was przygotowałem. Liczy się w nim nie tylko click timing oraz wasze fliki, ale również umiejętność przewidzenia tego, gdzie za chwilę pojawi się target. Istnieją scenariusze, po których zagranie Bounce 180 staje się o wiele łatwiejsze, aczkolwiek nie chciałem ich tutaj wszystkich wrzucać. Jeżeli bylibyście nimi zainteresowani, to dajcie znać na moim serwerze Discord, czy w komentarzu poniżej. Teraz bardzo ważna sprawa. Zagranie jednego scenariusza zajmuje 1 minutę, dlatego chciałbym, żebyście każdy ze scenariuszy zagrali minimum 3 razy, co razem da nam pół godziny treningu. Po tych 30 minutach najlepiej by było, gdybyście nieznacznie zmienili swoje sensitivity, czyli czułość, lub field of view. Następnie zagrali jeszcze raz te same scenariusze i po kolejnych 30 minutach wrócili do swoich starych ustawień. W takim wypadku wasz trening click timingu zająłby 1,5 godziny i byłaby to perfekcyjna sytuacja. Dlaczego w ogóle powinniście zmieniać swoje sensitivity i field of view? O tym więcej możecie przeczytać w artykule, który zamieszczam pod tym filmem. W bardzo dużym skrócie i uproszczeniu chodzi o to, że uczenie się czegoś przez np. 2 godziny z rzędu nie ma najmniejszego sensu, ponieważ nasz mózg się po prostu nudzi i będziemy marnować nasz czas. Warto zatem po tych 30 minutach zrobić sobie krótką przerwę lub dodać dodatkowy bodziec, którym w naszym wypadku będzie zmienienie sensitivity lub field of view. Oczywiście jest to przetłumaczone na chłopski rozum i warto, żebyście po prostu przeczytali i sprawdzili artykuł. I co ważne, nie musicie martwić się o fakt, że będziecie trenować na innym sensitivity i field of view niż używacie w grze. Osobiście w życiu nie trenowałem w Kowaku na podobnym sensitivity czy field of view, jaki używam obecnie w CS-ie. Kowak, jak i jego scenariusze nie mają symulować tego, co wydarzy się w normalnej rozgrywce, tylko mają uczyć was, jak kontrolować waszą myszkę. Niektóre scenariusze naprawdę mają przełożenie 1:1 do tego, co możecie spotkać w grze, ale niektóre scenariusze nie mają kompletnie odwzorowania w grze i w życiu nie będziecie mieli takiej sytuacji, że leci nad wami mała kulka, która jest waszym przeciwnikiem. Najlepsi gracze w Kowaka są w stanie grać w Apexa czy w inne gry z programem, który zmienia ich sensa randomowo co parę sekund. Jest to również bardzo dobra forma treningu w Kowaku, ale o tym może opowiem kiedy indziej. Dlatego też nie bójcie się zmieniać swojego sensa podczas treningu w Kowaku. Jeżeli ten temat również was interesuje, dajcie znać w komentarzu, a nagram o tym materiał. Przejdźmy teraz do target switchingu i tak jak wcześniej, każdy scenariusz bardzo bym was prosił, żebyście grali co najmniej 3 razy, czyli około 3 minuty, zmieniali swojego sensa, czyli wasz trening będzie trwał od około pół godziny do 1,5 godziny, w zależności od tego, ile będziecie chcieli czasu na to poświęcić. I tutaj uwaga, protip.
Grając Kowaka, szczególnie na początku, będzie was boleć ręka i ma was boleć ręka. Ważne jest to, żeby czasami jednak z tym nie przesadzić, dlatego jeżeli naprawdę was boli dłoń, to zróbcie sobie po prostu dzień przerwy. Dłoń lubi szczególnie boleć grając właśnie tracking czy target switching, dlatego trenując tracking czy target switching możecie zmienić przycisk odpowiedzialny za strzelanie, czy trzymać swoją myszkę na różne sposoby. Dlatego też możecie trenować, mając ustawione strzelanie na lewym przycisku myszy, prawym przycisku myszy lub na przykład na klawiaturze. Dobrym sposobem jest też na przykład trzymanie lewego i prawego przycisku myszy na raz, co może symulować sytuację, kiedy macie włączone ADS na bliskie odległości i robicie target switch pomiędzy dwoma przeciwnikami. To jednak przydaje się bardziej w grach typu Apex, Call of Duty czy Ironside. Tak czy siak, jak widzicie, sposobów i opcji na trening jest bardzo wiele. Przejdźmy zatem do scenariuszy, które przygotowałem dla was, jeżeli chodzi o target switching. Pierwszy z nich to Tight Frenzy 180 Strafing Tracking Extra Small i tutaj musicie tak naprawdę zniszczyć jak najwięcej celów przez minutę i nie ma o czym mówić. Podobnie jeżeli chodzi o następne scenariusze, które są niemal identyczne, jest to Tight Frenzy 180 Strafing Tracking Small oraz Tight Frenzy 180 Strafing 300% Tracking. Jedyną wskazówką, która przychodzi mi na myśl, jeżeli chodzi o te trzy scenariusze, jest fakt, żebyście skupili się na tym, by najpierw zniszczyć jakiś cel, a potem przejść do następnego. Kolejnym scenariuszem, który tak naprawdę jest rozgrzewką do następnego, jest Path Target Switch Small. Starajcie się skupić na tym, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy musicie przeładować magazynek. Teraz Path Target Switch, czyli jeden z najlepszych i najbardziej popularnych scenariuszy w całym Kowaku. Uwielbiam grać w ten scenariusz i posiadam tutaj bardzo wysoki score, który jest bodajże w top 25. Moją wskazówką, jeżeli chodzi o ten scenariusz, jest to, żebyście strzelali nieprzerwanie, przez co zmusicie siebie do szybszych flików. Kolejnymi scenariuszami będzie Path Target Switch, tylko w wersji 360, także będziecie musieli obracać się dookoła, żeby niszczyć targety, a następnym jest Target Switch 360, który również zmusi was do obracania się o 360 stopni. Następnymi scenariuszami jest Vox Target Switch oraz Death Target Switch Goated, które wymuszają was mikrofliki oraz dokładne fliki, ponieważ niektóre z targetów są naprawdę bardzo małe. Ostatnim scenariuszem jest CSGO Aim Trainer, który tak naprawdę nie jest jakimś dobrym scenariuszem, jeżeli chodzi o naukę aima, bo przygotowuje was tylko pod jedną grę, ale wrzuciłem go tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać wam, że takie mapki istnieją i można na nich trenować, aczkolwiek wydaje mi się, że mógłbym znaleźć o wiele lepsze i bardziej ciekawe target switche, jeżeli chcielibyście trenować stricte pod Valoranta. Jeżeli bylibyście zainteresowani czymś takim, dajcie znać w komentarzu i na pewno wymienię ten scenariusz. I to tak naprawdę tyle. Pół godziny treningu, 3 minuty na każdy scenariusz, zmiana field of view, jeszcze raz półgodzinna sesja, powrót do starego field of view i sensa i ostatnia półgodzinna sesja, czyli razem 1,5 godziny treningu, jeżeli chcielibyście się danego dnia skupić tylko i wyłącznie na target switchu. Jeżeli danego dnia nie macie czasu na trening, a mimo wszystko chcielibyście pograć, to warto mimo wszystko rozgrzać się w Kowaku. Przed samym jednak graniem czy treningiem warto również rozgrzać swój nadgarstek. Film do takiej rozgrzewki wrzucę wam w linku w opisie, który znajdziecie pod moim filmem. Taka rozgrzewka może trwać do 6 minut, a naprawdę pozytywnie wpłynie na to, jak będziecie celować w grze. Przyda się to szczególnie osobom, które często mają zimne dłonie. Przykładowa rozgrzewka przed grą Valoranta czy CS-a mogłaby wyglądać w ten sposób. Podobną rozgrzewkę tworzyłem też dla moich znajomych, którzy wbijają rangę Predator w Apexie i korzystali z niej bardzo dużo i z tego co mówili bardzo im pomogła. Jeżeli chodzi jednak o Valoranta i CS-a, to obie te gry mają też specjalne miejsca, gdzie możecie się rozgrzeć. Nowa gra od Riot Games ma stworzoną do tego mapę rozgrzewkową, a w CS-ie możecie odpalić na przykład mapę Aimbots i strzelać w ścianę, robić target switche czy fliki. Jeżeli chodzi o sam trening to tyle. Jeżeli chodzi o ustawienia Kowaka, to tak naprawdę możecie ustawić field of view i sensa jakiego tylko chcecie. Nie musi być ten, który używacie w CS-ie. Zalecałbym jednak grać click timing na ustawieniach field of view około 100 i target switching na ustawieniach field of view około 110 lub 120. Jeżeli chodzi o inne ustawienia, to warto wyłączyć pasek życia targetów, model broni czy dźwięki, kiedy nie trafiacie. Ale tego tak naprawdę jest sporo i zależy to też częściowo od preferencji gracza. Także nie chciałbym tego wrzucić do tego filmu. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to dajcie po prostu znać i stworzę o tym materiał. Jeżeli ktoś po tym filmie naprawdę chciałby grać dużo w Kowaka i trenować nie tylko pod Valoranta czy CS-a, to dajcie znać i koniecznie wbijcie na mojego Discorda, tam możecie zadawać mi pytania o wszystko, ja tam często siedzę, możecie też wbić na kanał głosowy, pogadać ze mną, potrenować razem ze mną, na wszystko zawsze tam odpowiem, zawsze tam jestem dla was, także w razie W dawajcie znać.
Jeżeli jednak ten materiał Cię totalnie nie przekonał i nadal uważasz, że używanie aim trainerów czy Kowaka nie ma najmniejszego sensu, to niedługo na moim kanale pojawi się materiał, który właśnie tego typu osoby ma przekonać do Kowaka czy innych tego typu aim trainerów. Opowiem tam o tym, jak ja trenowałem w Kowaku, jak to wpłynęło na mnie, jak dzięki temu się rozwinąłem. Będziecie mieli dobre porównanie, ponieważ zobaczycie moje stare, jak i te nowe klipy, stare, jak i te nowe kompilacje i myślę, że będzie to naprawdę dobry materiał. Także jeżeli tematyka Kowaka, rozwijania siebie jako gracza czy swoich umiejętności oraz Valoranta jest dla Ciebie ciekawa, to koniecznie zostaw tutaj suba. Koniecznie wpadnij też na naszą grupę Valorant Polska, na którą na pewno będę wrzucał bardzo dużo tipów dotyczących tego, jak trenować aim w Valorancie. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem. Siema!